o ojcu jeszcze parę słów, bo no, jak powiedziałem, no, przed wojną on był kominternistą i on został, pod koniec lat 20. został do Polski wysłany nielegalnie i jako, no, prawie po całej dekadzie spędzonej w Związku Radzieckim, jako po prostu działacz Kominternu został wysłany i pracował w aparacie partyjnym KPZB, czyli Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, która stanowiła część KPP, ale wyodrębnioną, autonomiczną. I tam był działaczem, wysokim działaczem partyjnym, prawda? Różne funkcje odgrywają. Pytałem go notabene, mówię, w jakim języku ty się porozumiewałeś tym? To mówię, widzisz, i po rosyjsku. Ja myślę, że jego polszczyzna pod koniec życia, no wtedy, kiedy żył już po wojnie cały czas w Polsce i w większym stopniu w środowisku polskim, chociażby ze względu na nas, to jego polski był niezły, chociaż takie rusycyzmy się wkradały do tej jego polszczyzny, prawda? Ale w każdym razie wtedy ja myślę, że zwłaszcza po dekadzie, po tym, że on był z tego Jidyszlendu i po dekadzie w Związku Radzieckim, to ja myślę, że jego znajomość polszczyzny musiała być ograniczona. I siedział dwukrotnie był skazany, miał procesy, jak wspomniałem. Wspomniałem, że spotkał się z moją matką w Białymstoku. On wydawał jakieś pismo Jidysz chyba, takie komunistyczne. Matka też pracowała w jakiejś gazecie wtedy. Matka przedtem studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, historię studiowała, ale nie skończyła. Skończyła dopiero po wojnie. Więzienia przerwały jej studia. Ona z Białegostoku była ewakuowana w głąb Rosji wraz ze mną. Gdzieś w Czkałowsk, mówiąc prawdę, nie bardzo wiem, to dzisiaj nie bardzo wiem, gdzie jest ten Czkałowsk. Gdzieś tam w głąb Rosji żeśmy byli ewakuowani. Oboje przy tym to nie były warunki życia bardzo wielu Polaków, ale również Żydów zesłanych na Białe Niedźwiedzie, represjonowanych. Nie, moi rodzice jako komuniści zostali przyjęci do WKPB, do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Mimo to, że ta partia KPP została rozwiązana ze względu na rzekome przesiąknięcie prowokatorami, prawda? Więc ona była ewakuowana. Natomiast ojciec, nie wiem właściwie dlaczego, on na piechotę szedł do Mińska białoruskiego, gdzie utkwił. Matka gdzieś ze mną była daleko, uczyła w jakichś szkołach, ja chodziłem do żłobka, prawda, miała jakąś małą działkę, gdzie hodowała warzywa, owoce, żeby mnie hodować, prawda, w ciężkich warunkach, ale nie gorszych niż Rosjan wówczas, prawda. Natomiast ojciec znalazł się w Mińsku i tam zastały go wojska niemieckie. I on był w getcie mińskim. On był w getcie mińskim, ale zanim trafił do getta, zaczął organizować podziemie. Znaczy władza sowiecka uciekła z Mińska. Pozostawiła miasto bez niczego.